Jednym z najważniejszych elementów w FPS-ach jest aspekt wizualny, czyli wygląd map. Nie będziemy ukrywać, że kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby ta gra wyglądała jak najlepiej jest to możliwe. Oczywiście mamy ograniczenia silnikowe, których nie jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, przeskoczyć. Natomiast staramy się osiągnąć balans pomiędzy ograniczeniami silnika, które na nas nakłada, a tym, jaki efekt wizualny chcielibyśmy osiągnąć w gotowym produkcie. Environment Artist zajmuje się, najprościej mówiąc, odtworzeniem pod kątem wizualnym mapy, na której toczy się gra. Jeśli chodzi o tworzenie takiej mapy, skupiamy się na zebranej dokumentacji bądź koncept artach od koncept artystki. Następnie dodajemy ukształtowanie terenu, środowisko, drzewa, trawy. Następnie zamieniamy proste geometrycznie bryły na asety, które stworzyliśmy, czyli budynki z tamtego okresu. Po prostu doprowadzamy do tego, aby nasza praca jak najbardziej przypadła do gustu osobom pod kątem wizualnym. Inspirację do budowania lokacji bierzemy głównie ze zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, jak i również w momencie, kiedy nie możemy czegoś odnaleźć lub realizujemy własną wizję w różnych momentach gry, korzystamy z koncept artystów, którzy przygotowują nam rzuty poszczególnych lokalizacji. Jeśli skupiamy się typowo na referencjach, które mają być odwzorowane w grze, to jest to po prostu odwzorowywanie. Natomiast jeśli dodajemy aspekty takie, które już wychodzą trochę poza te takie referencje wojenne, tylko mamy bardziej wolną rękę, wtedy mamy spore pole do popisu i jest to moim zdaniem bardzo kreatywna praca. Grając w tę grę na każdej lokalizacji, na każdej mapie będziemy mieli poczucie, że rzeczywiście znajdujemy się w tamtych realiach wojennych lat 30., 40. ubiegłego wieku. Natomiast pamiętajmy, że to jest gra i environment artyści muszą współpracować z różnymi ludźmi z różnych działów w naszym zespole, czy to z designerami, czy z grafikami. A efekt finalny, jeśli chodzi o całą mapę w grze, jest poniekąd rozłożony pomiędzy artystów i designerów. Jakby razem dążymy do tego, żeby ta mapa wizualnie wyglądała bardzo dobrze, jak i również rozgrywka na niej była płynna dla gracza. Tam, gdzie wzrok gracza nie sięga, stosujemy niższej jakości tekstury, żeby bardziej zoptymalizować naszą grę, natomiast w dużej mierze nie wpływa to na efekt wizualny. To rozwiązanie pomaga osiągnąć balans pomiędzy dobrą wizualnie grą, a optymalizacją, tak aby gra mogła pójść nawet na dużo słabszym komputerze. Wydaje mi się, że w dużej mierze ludzie są wzrokowcami. To, co jest ważne w naszej grze, no to na pewno to wszystko, co widzimy. Tak? Gdyby gra była na prostych geometrycznie bryłach, nie byłaby dla wszystkich tak interesująca. Staramy się też o to, aby pod kątem wizualnym gracz poniekąd poczuł się tak, jakby był w tamtym okresie i w tamtym miejscu. Nasi environment artyści dokładają wszelkich starań, aby lokalizacje, które zobaczycie w naszej grze, mogły przenieść Was do okresu II wojny światowej.